piękna torebusia. To jedziemy do pracy. Co ciekawego bym wam powiedział, że to, że jeżdżę do pracy w kombinezonie, to jest bardzo ciekawa rzecz tutaj, bo żadna osoba nie jeździ w kombinezonie do pracy. I to, że jeżdżę z sakwami wyposażenia. Dlaczego? Myślę, że warto codziennie robić przygody, nawet jeżeli to jest jazda tylko do pracy, bo to nas przygotowuje do prawdziwych, innych, dłuższych wypadów. Każdy krótki wypad, który się powtarza wielokrotnie, sprawia, że jesteśmy bardziej gotowi. Nawet taka torebka z drugim śniadaniem. Oto mamy maszynę i warto przykrywać pokrowcem, gdy się nie ma garażu, z wielu przyczyn. Nie tylko z przyczyny takiej, że chroni przed warunkami atmosferycznymi, natomiast też z przyczyny takiej, że zasłania to, czego byśmy pokazywać nie chcieli, tak jak tankbag na przykład, w którym są jakieś rzeczy, i sakwy. To warto chronić. Sakwy używam na co dzień, mówię. Właśnie warto mieć coś do transportu, chociażby moją płachtę schować i drugie śniadanie zabrać w najczystszej postaci, albo ubrania na zmiany do pracy, czy też narzędzia. Więc to są elementy użytku codziennego, a nie tylko na weekendowe wyjazdy, czy jakieś po prostu krótsze wyprawy. To mi się sprawdza. Może przesadzam troszeczkę z wodą pitną, którą tutaj wożę, ale lepiej mieć niż nie mieć. Paliwo to bez dwóch zdań. Gdy rezerwa u mnie nie działa, to jest po prostu wskazane, aby mieć kanisterek z paliwem. To na pewno. O, śniadanie wchodzi tu. Zestaw z gratami od kamery wchodzi tu. I można jechać do pracy. Tak. Teraz co możemy podejrzeć? Chowam też licznik. Ten licznik posiada baterię i można go uruchomić w taki sposób. Sprawdzamy temperaturę otoczenia. 10 stopni, czujnik tutaj schowany, 11 temperatura płynu. Często jest tak, że się zgrywa ta temperatura, nie wiem, bezwładność płynu jest większa niż powietrza. I zobaczmy, ale pewnie będzie chciał zapalić ze ssaniem. Tak, potrzebuje ssania. Od razu sobie aktywuję grzane manetki. A co, dla przyjemności. Mam to, używam, naprawdę. To nie wstyd, mam to, używam. Rano podgrzewam manetki, wieczorem się rozbieram, bo jest już ciepło. Widać, niech się zagrzewa. Łapię satelitki. Mam już na liczniku 167 km, więc dzisiaj będę szukał stacji, żeby zatankować maszynę. Zaciągam rękawy, bo teraz jest chłodno, mam krótki rękawek pod spodem i czuję, że będzie chłodziło, ciągnęło. Dobra, to tak jak mówię, codzienność to też jest przygoda i możemy sobie wyjechać tędy chociażby. Nie używam pilota do szlabanu. Dlaczego? Bo to komplikuje mi jazdę motocyklem, a po prostu szukam innego wyjazdu. A zastawili mi wyjazd dzisiaj. Widzicie? Ale ja tu mogę wyjechać sobie w taki sposób. O, i już mam małą przygodę wyjeżdżając z parkingu. To jedziemy. Jak na razie obserwuję od tygodnia. Wszystko mi tutaj działa. Wskaźniki prędkością już działa znakomicie. Zgodnie ze wskazaniami z GPS-em praktycznie, więc przy ustawieniach fabrycznych przedniego koła jest fajnie. Natomiast prawdopodobnie słychać wiatr
ale to i tak opowiem w streszczeniu, jak to wygląda osłona przed wiatrem, bo pewnie sporo osób się zastanawia, czy tego typu owiewka zasłania widoku za kierownicą nie zasłania, dlatego że jak patrzymy daleko przed siebie, a nie przed przednie koło. Przednie koło zasłania, to normalne, ale nie patrzymy przed przednie koło. Na stojąco widzimy przednie koło i jest fajnie, a za sterami mamy sobie tak optymalnie. Lusterka składane nie są najlepszą rzeczą, którą wybrałem do tego motocykla. Może za jakiś czas ulegną wymianie, ale niech będą. Wszystko zależy od kontroli technicznej w przyszłym tygodniu. To jest najważniejszy cel teraz. Przejść badania techniczne, a później można działać dalej. Obecnie są prowadzone tutaj roboty drogowe i wszystko jest zakorkowane, utrudnione, studzienki podniesione. Więc tak jak wczoraj wracałem motocyklem w porównaniu do jazdy samochodem, to zyskuje dobre prawie 30-40 minut. Więc jak przyjadę motocyklem, to mogę wziąć prysznic, odgrzać sobie jedzenie, zjeść, zmyć naczynia, wynieść śmieci i w takim czasie dojechałbym później samochodem. Grzane manetki, rewelacja! Ile mamy? 9 stopni spadła temperatura, więc czuję duży komfort z grzanymi manetkami, tak jak zawsze, więc jakby ktoś się ciągle jeszcze wahał i zastanawiał, to pomaga, daje komfort. Szczególnie w użytkowaniu codziennym, bo jeżeli okazjonalnie używamy motocykla, to wtedy możemy się zdecydować, aby nie wychodzić z domu, gdy jest zimno w ręce, a tak to należy sobie dogrzewać. Więc codzienna jazda motocyklem to przygoda. O, i po skończonej jeździe chowam wszystko. Kluczyk zabieram, licznik z opóźnieniem sam się wyłączy, mam 9 stopni. I co? I szukam mojego śniadania, żeby nie być głodnym w pracy, więc to na pewno sobie muszę wyjąć. Śniadanie. Graty od kamery mogą zostać. Chociaż dlatego, że przykrywam płachtą i ufam, że nikt mi tego nie wyciągnie. Chociaż z tym można mieć nie do końca zaufanie. I najważniejsza rzecz, śniadanie i do pracy. Cześć! A few moments later. I tak jak mówię, codzienność to przygoda. Ubrania na zmianę. No niestety mnie załatwili w pracy ostatnio, tak mnie załatwiają, że proszą, żebym się przebierał we własnym zakresie. Nie mam zapewnionego przebieralni żadnej, więc to mnie też trochę irytuje. Sprawdźmy, jaka jest temperatura. I teraz tak, 25 stopni temperatura czujnika powietrza, 23 temperatura wody. Powinno zapalić bez ssania.
jak się trochę nagrzeje, jadę do garażu, żeby zrobić coś z tymi lampami, bo już wiem, o co chodzi i mam nadzieję, będę mógł wyregulować wtedy wysokość oświetlenia. A, grzane manetki mają pamięć. Tak, już wyłączę, bo nie potrzebuję. No, nie wiem, czy to był dobry wybór, czy się przyzwyczaję do tych lusterek, ale one się po prostu składają. No niby miały być składane, ale myślałem, że to jakoś będzie lepiej. Dobra, i teraz codzienność, czyli w tym momencie tyle czasu, co straciłem, żeby się przebrać w odzież motocyklową, no zyskam poruszając się w korku pomiędzy autami. O, i gdzie on skręca? Tutaj skręca, ok. Tak, można się nadziać na drugiego motocyklistę z naprzeciwka. Zabieramy się za małą korektę oświetlenia tutaj. Mam nadzieję, że szybko uda mi się to zrobić, chociaż połowę narzędzi znowu do domu wywiozłem. Sprawdźmy to, zróbmy, żeby było dobrze. Zanim tego, o co chodzi z tymi lampami, jest to oznaczenie HR. E9 jest to europejska norma, chyba Hiszpania 9 oznacza HR, gdzie siedzi żarówka H4 i tutaj jest HC, gdzie siedzi żarówka H7. HR, klosz, mówi, że to jest klosz pod żarówkę halogenową, światło drogowe. HC mówi, że to jest klosz pod żarówkę halogenową, światło mijania. Tak, trzeba uwolnić kierunkowskazy, żeby móc ściągnąć owiewkę, z tego co pamiętam. I wszystko. Odkręcić 5 tych śrub. A reszta, tak jak mówię, kilogramy opasek zaciskowych. Bo teraz będzie trzeba znowu polutować coś, zmontować. Dobra, teraz szukam kluczy, które zostawiłem w domu. Ale może coś z tych moich przydasi znajdę. Lampy są opuszczone. I teraz tak, co tutaj muszę wyrzucić? Te diody, które wdawałem ostatnio tutaj. Tak, tu idzie zasilanie w ten sposób. Nie, jeszcze inaczej muszę to przerobić. Tu dać bezpośrednio pod światło drogowe. Tak, a z długiego światła znowu dać przez ten przyłącznik, który jest tutaj. I jak to szło? To jest zielony, to jest masa. Białe tutaj mi idzie do czego? Do moich diod. Niebieskie, z tego co pamiętam, to było chyba właśnie światło długie. Przyznam wam, że sprawdzam. Dlaczego dzisiaj sprawdzam pamięć rybki? Tyle było przy tym pracy tak rozciągnięte w czasie, że teraz tak naprawdę nie pamiętam, który kolor był od czego. I wiem teraz, przypominam sobie, szybciej jest mi sprawdzić niż szukać, przeglądać filmy, ale filmy też nagrywam i dla siebie, żeby wiedzieć. Dobra, niebieski to jest światło długie, niebieski tu ma zostać, stąd ma zniknąć białe połączenie. Czyli to światło mijania nie istnieje w tym kloszu, światło mijania ma istnieć w tym kloszu.
Zawsze jest łatwiej coś zrobić z własnym pomysłem, tworzyć, niż później po jakimś czasie coś naprawiać. Dobra, jak to było? Bo mam trochę pomieszane kolory, tak jak widzieliście kiedyś, jak robiłem. Żółty idzie do długich. Tu były przez te diody prostownicze do pstryczka, czyli tak, ten żółty bezpośrednio potrzebuje zmostkować z tym żółtym, który pójdzie tutaj na pstryczek. OK. A biały stąd usunąć i biały połączyć bezpośrednio tutaj. Tak, bezpośrednio tutaj, czyli z tym kabelkiem biały. Zacisnąć nową końcówkę. Więc modyfikacje. Tak to jest, gdy się nie czyta oznaczeń na kloszu i gdy nie ma jasnej instrukcji. A w sumie te połączenia, które były zrobione wcześniej przez Boano, były prawie że dobre, można tak powiedzieć. Tylko że ja nie chcę mieć tych diod prostowniczych tutaj i chcę usunąć obwód tutaj, żeby mi prądu w żaden sposób nie kradło te włókno, które nie powinno świecić. Pomimo, że lutownica grzeje mi się pomiędzy nogami, to nie będzie to film o lutowaniu. Już was wymęczyłem tymi instalacjami elektrycznymi. Dobra, jedno jest zrobione. To już można podpiąć pod przyłącznik. Teraz tak, to trzeba będzie amputować stąd. Też zacisnąć jedną końcówkę i to amputować gdzieś po prostu tutaj. I tu przylutować kabelek w postaci takiego Y do tego i sprawdzić przede wszystkim, czy obejdzie mi się to bez diod prostowniczych. To by było bardzo fajne, ponieważ ale muszę to sprawdzić, bo mogę mieć kolizję. Zaraz to przemyślę. Już usuwam tutaj te włókno. Usuwam już te włókno. Tak, i nie ma włókna od krótkich z H4. No i spoko, nic nie muszę tutaj izolować. To jest obcięte. Złącze zostaje, żeby ładnie się działo to w gnieździe żarówki. Nie będę go wyciągał. I mogę zająć się rozkminką, czy tak jak chcę zrobić przez przełącznik będzie dobrze, czy jeżeli nie przełączę, muszę dać diodę. Już to sprawdzam. Znowu zrobiłem masakrę, wydobyłem te dwie diody. Jedna dioda musi być, już tłumaczę dlaczego. Dioda działa jak zawór zwrotny. I w tym przypadku, gdy spiąłem to na krótko, żeby sobie sprawdzić, to jest prawda, bo gdy przez ten przełącznik puszczę zasilanie od światła drogowego, wtedy mi się zapala lampa od światła mijania. I wtedy mam dwie lampy na włączniku dodatkowo. Ale jeżeli będę jechał na światłach mijania i włączę ten włącznik, to mi się zapali halogen. Dlatego muszę tutaj pomiędzy włącznikiem a lampą dać jedną diodę prostowniczą w jednym kierunku, żeby na światłach mijania nie zasilała mi lampy świateł drogowych. Masło maślane, ale wiecie o co chodzi. Już zabieram się szybko za polutowanie i sprawdzam, czy jest tak, jak sobie to znowu wymyśliłem. No już maleńka, nie bój się, już kończymy ten zabieg. I teraz tak, ty idziesz jakoś tak, no sprawdźmy to. Na razie na włącznik spięta. Tu jest dioda prostownicza, tu jest po prostu połączenie Y. Włączmy nasz zapłon i widzimy tak, światło mijania. Włączmy długie światło. Światło długie. Zgadza się. I teraz na włączniku stryk. I mamy dwie lampy. I teraz tak, wyłączę światło długie. I mamy postojowe i światło mijania. O. I teraz będzie można spróbować ustawić wysokość świateł zgodnie z oznaczeniami na kloszach. Zobaczymy, co będzie. Składam cię z powrotem. Duży opasek i z powrotem owiewka i jedziemy do domu. Takie przygody zwykłego dnia. Zrobię test, żeby nie było, że później coś nie działa. Światła postojowe. Ok, są. Światła mijania są.
światło długie. Zmienia nam się zupełnie klosz na H4. OK. H7, światło mijania. I teraz tak. H4, światło długie. Hebelek, żebym sobie mógł doświetlić w razie bym chciał to, co jest tutaj przede mną bliżej. Nie wiem, czy mi się to przyda, czy nie, ale mam taką możliwość. I to jest moja ostateczna konfiguracja w tym motocyklu. Na razie nic nie będę już zmieniał. Tak to wygląda. OK, składam powiewkę. Tak, niebieski do niebieskiego, zielony do zielonego. Sprawdźcie, czy nie namieszałem. To jest fajne, to jest fajne. Żegnam mój bałaganik. Jeszcze nie miałem czasu tego ogarnąć. Mam nadzieję, że na dłuższą chwilę, kiedy przyjadę, naprawdę to ogarnąć, ale już nie grzebać przy motocyklu. Pora zacząć jeździć. Pora mu połykać kilometry. Pora zwiedzać wyspę. Pora się cieszyć i pora mieć satysfakcję z tego, co zostało zrobione. Tak, Simon, tak zrób. Tak będzie dobrze. Dobra, kask na głowę i jadę do domu. Yeah! Zapaliło, zapaliło. Teraz jeszcze tylko otworzyć bramę. Otworzyć, Simon. Otworzyć bramę. Tak sobie świeci teraz, starsza pani. Gdzie ja mam rękawiczki? Tutaj. Rękawiczki schowane elegancko. Żeby mi się brama nie zamknęła przed wyjechaniem. Wszystko się może zdarzyć. Ale to w drogę, na stację, bo zostało mi 20 km do końca paliwa. O! Teoretycznie mam światła poprawnie. Tylko ustawić wysokość. Tylko! Niby tylko! Widać czujnik temperatury 19 stopni. Dobrze pokazuje, bo teraz jest chłodno. Cały dzień pracy na słońcu. Przypiekło. Rano było około 10 stopni. Teraz w cieniu jest 18. Widać prom przypłynął do Ajaccio. Zaraz będą korki. Albo odpływa. Nie, widzę, że dokuje, więc zaraz będą korki. Więc trzeba się pośpieszyć, bo centrum będzie zakorkowane, jak wszyscy będą wyjeżdżać. Co obserwuję? Temperatura silnika rośnie. Kierunkowskazy migają, dobra. Daję informację, że będę skręcał. Temperatura otoczenia w cieniu 18 stopni. Godzina 19. Dużo tych informacji. Godzina jest 19, no to już dawno tych korków nie powinno być, ale powoli turyści się zjeżdżają, coraz więcej samochodów. Trochę pozmieniali tutaj w centrum, jeżeli chodzi o te zakręty, skręty, skrzyżowania i robi się taki
koreczek. Ale jak te ulice są na tyle ciasne, że i tutaj też motocyklem trochę ciasno się przeciskać pomiędzy tymi lusterkami też nie jest zbyt idealnie. No, czasem się przeciskam, rzadko się nie przeciskam tak jak teraz, ale pojedziemy. Jeszcze można tym buspasem teoretycznie się wcisnąć. Procedura tankowania u mnie zawsze jest wydłużona z tego powodu, że mam tą torbę na zbiorniku i muszę szukać drugiego kluczyka do wlewu paliwa, ale tak miałem zawsze. Wskaźnika paliwa, jak wiecie, nie mam. Skasowany dystans kilometrów tymczasowych, więc wszystko fajnie działa tak jak kiedyś. Jazda na kilometry dzienne. Tak. Jazda do domciu. Przykryć i można iść odpocząć. I niebawem coś z tymi światłami sprawdzić, czy będę w stanie sam wyregulować, czy nie, ale już mnie to niepokoi. Nie niepokoi, ponieważ wiem, jak te lampy powinny działać i jeżeli nie będę widział granicy światła cienia, no to po prostu na stacji diagnostycznej spróbujemy to ustawić. O, motocykl stoi. Torebka z drugim śniadaniem, z pustymi pudełkami, wraca do domu i tak tutaj się życie toczy.